Jeżeli już tu jesteście, to prawdopodobnie wiecie, czym jest format iceberg. Lecz dla tych niezaznajomionych, iceberg to rodzaj listy faktów i ciekawostek dotyczących jakiegoś tematu, dzielącej się na poziomy, gdzie im niższy poziom, tym te informacje są mniej znane. Ten iceberg będzie dotyczył YouTube'a, gdzie filmy wspomniane na górze, choć dziwne, to są raczej ogólnie znane i nie aż tak straszne, a im dalej w dół, tym dziwniejsze materiały i użytkowników napotkamy. Ten iceberg został stworzony przez użytkownika BeanBurger9 na Reddicie. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Weird Side of YouTube, czyli dziwna strona YouTube'a, odnosi się do wszelkich dziwnych filmów zapostowanych na tej stronie. Jeśli wyszukamy to hasło na samym YouTubie, to znajdziemy całe playlisty takich filmów. Niektóre z nich nawet zobaczymy później tutaj na tym icebergu. Materiały w tych playlistach to zazwyczaj projekty artystyczne, elementy ARG albo po prostu straszne filmiki. Zacznijmy od tego, co to jest Anti-Piracy Screen, czyli ekran antypiracki. Otóż w niektórych grach, jeśli kod wykryje, że nasza kopia została nabyta w sposób nielegalny, dostaniemy właśnie owy ekran, który mówi nam, że piractwo jest złe i nie pozwala nam na dalsze granie. Na YouTubie możemy znaleźć dosyć liczne nagrania tego elementu w różnych grach, a też przez pewien czas memem stało się tworzenie takich fałszywych ekranów dla gier, które ich nie miały, najczęściej dla tych serii Mario. Często też te nieprawdziwe ekrany miały być niepokojące bądź dziwne. Najpopularniejszym przykładem tego zjawiska jest ekran antypiracki dla Mario Party DS, gdzie widzimy bohaterów gry za kratkami. Elzagate to nazwa zjawiska, które występowało i w pewien sposób dalej występuje na YouTube Kids, alternatywnej wersji strony z materiałami przeznaczonymi dla młodszych. Większość filmików pochodzących z tego zjawiska zawierało dorosłych ludzi przebierających się za popularne postacie z kreskówek, najczęściej Elzę, Spidermana i Jokera, biorących udział w dziwnych czynnościach, od strzelań zabawkowymi pistoletami do porodów i po prostu sytuacji często seksualnych i dwuznacznych. Natrafienie na te filmy było tylko kwestią czasu, szczególnie jeśli używało się automatycznego uruchamiania następnego filmu. Potem, jak duża ilość kanałów komentarzy zaczęła mówić o tym niepokojącym trendzie, YouTube zaczął usuwać tego typu kanały. Salad Fingers to seria animowana stworzona przez Davida Firtha. Zaczęła się w 2007 roku z pierwszym odcinkiem pod tytułem Łyżki. Seria pokazuje los tytułowego bohatera, zielonego humanoidalnego stworzenia z długimi palcami i fascynacją wszystkimi rzeczami pokrytymi rdzą. Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad fingers is almost orgasmic. Oglądamy jego przygody w postapokaliptycznym świecie i również mamy szansę patrzeć na to, jak jego stan mentalny powoli się pogarsza z każdym dniem. Dla tych, którzy nie wiedzą, creepypasta to rodzaj krótkiej internetowej strasznej historyjki. Jednym z jej podgatunków są tzw. Lost Episode Creepypastas, czyli pasty o domniemanych zaginionych odcinkach seriali, w których miały się pojawiać jakieś mroczne albo straszne elementy. Najczęściej na warsztat są brane serie animowane, ale nawet niektórzy youtuberzy byli przedmiotami tych opowiastek, m.in. AVGN i Nostalgia Critic. Najpopularniejszym przedstawicielem tych historyjek jest samobójstwo Skalmara, gdzie Skalmar z kreskówki SpongeBob, po tym jak jest wyśmiany za swój występ na klarnecie, popełnia samobójstwo. Bardzo znany jest również Dead Bart, w którym główny bohater odnajduje zaginiony odcinek Simpsonów, gdzie Bart, buntowniczy syn Homera, z jakiegoś powodu wyskakuje z samolotu, którym leci z rodziną i ginie. Ta pozycja w icebergu zdaje się odwoływać do filmików wrzuconych na YouTube
mających imitować materiały opisane w owych pastach. Większość z nich jest oparte na jakiejś wcześniej napisanej historyjce. Don't Hug Me I'm Scared, czyli Nie przytulaj mnie, boję się, to seria internetowa wyprodukowana przez Becky Sloan i Josepha Peddinga, pozująca jako serial podobny do Ulicy Sezamkowej, z takim samym stylem artystycznym. Pierwszy odcinek został wrzucony na YouTube 29 lipca 2011 roku. Podczas 6 odcinków będziemy podążali ze 3 bohaterami: Red Guyem, czerwonym gościem, Yellow Guyem, żółtym gościem i Duck, kaczką, którzy wyruszą na niezwykłe przygody pełne nauki i zabawy, a prowadzeni oni będą przez przeróżnych nauczycieli, których wszystkich łączą ich makabryczny sposób nauczania z naciskiem na strach oraz karanie za wyrażenie własnych opinii. Seria niedawno powróciła z nowymi odcinkami do telewizji. You Need Me, czyli Potrzebujecie mnie, to filmik wrzucony na kanał Jimbom CB 4 grudnia 2011 roku. Materiał został nagrany w grze Garry's Mod, modyfikacji do gry Half-Life 2. W filmiku widzimy tą dziwną fuzję 6 głów postaci Jimena wraz z ciałem naukowca. W tle słyszymy dźwięki bólu oraz ciągle powtarzany cytat You Need Me. Akcja dzieje się na mapie GM Construct. Nagrywający początkowo próbuje uciec od stworzenia, jednak ostatecznie zatrzymuje się w tzw. pokoju ciemności i przygląda mu się z bliska. Local 58 to kanał typu Analog Horror, czyli serii o stylistyce inspirowanej analogowymi środkami przekazu, takimi jak kasety VHS, telewizja analogowa itd. Local 58 jest uznawany za pioniera tego gatunku i na jego formacie jest oparte mnóstwo innych serii. Kanał został stworzony 1 października 2017 roku, a pierwszy filmik na kanale pojawił się na koniec tego samego miesiąca. Seria została stworzona przez Chrisa Strauba. Local 58 to domniemane archiwum starej stacji telewizyjnej o takiej samej nazwie. Każdy filmik pokazuje początkowo normalny skrawek z transmisji kanału, gdzie następnie nadawanie stacji zostaje przyjęte i wyświetlane są niepokojące programy. Większość z nich dotyczy Księżyca i jego niezwykłej mocy, przenikającej przez wszystko telewizji po systemy GPS. Mandela Catalog to najpopularniejsza seria typu Analog Horror stworzona przez Alexa Kistera. Jej pierwszy odcinek pod tytułem Overthrown, czyli Obalenie, został wrzucony na YouTube 10 czerwca 2021 roku. Seria ma swoją akcję w fikcyjnym hrabstwie Mandela, znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Opowiada o zmaganiach lokalnej społeczności ze stworzeniami nazwanymi Alternates. Te dziwne istoty mają umiejętność kopiowania głosu, a nawet wyglądu innych ludzi oraz wpływania na środki przekazu takie jak telewizja. Filmiki pokazują ich powolne, ale skuteczne przenikanie do naszego świata, zastępując naszych bliskich, władzę, a nawet religię. Seria jest kontynuowana po dziś dzień i liczy już ponad 15 odcinków. Treats for Beasts, czyli Smakołyki dla bestii, to bardzo stary kanał oparty na animacjach i muzyce skupionej na tytułowych bestiach. Beasts to drugi najpopularniejszy filmik kanału, tuż po Who Wants to Gnaw on Human Bones. Materiał przedstawia serię bestii opisujących swoją rolę w społeczeństwie w nieco satyryczny i cyniczny sposób z prostą melodią w tle. Cały kanał zawiera podobne filmiki, które często są dla czegoś metaforą, kilka będących krytyką religii, no i takie, które po prostu starają się być straszne. Kanał też wyprodukował kilka dłuższych specjali. Dziś spora część katalogu kanału
oglądana teraz jest często bardziej śmieszna niżeli straszna, chociaż to tylko moja opinia. Petscop to seria od kanału Petscop, która zaczęła się od filmiku również pod tytułem Petscop, wrzuconym 12 marca 2017 roku. Kanał zawiera podzielony na części playful gry pod tytułem Petscop, skupionej na łapaniu tytułowych petów i rozwiązywaniu zagadek logicznych. Tytuł podobno nigdy nie został wydany i został stworzony przez rosyjskie studio Galarina. Choć początkowo gra wygląda na typową, przyjazną dzieciom kolorową pozycję, to niedługo po tym jak grający, Paul, podąża za wskazówkami z notatki, którą znalazł wraz z grą, miejsce akcji zmienia się na ciemne, bardziej realistyczne plansze, gdzie nasz bohater odnajduje coraz to kolejne elementy większej układanki. I Feel Fantastic, czyli Czuję się fantastycznie, to filmik wrzucony na kanał Niu77 14 stycznia 2010 roku. Wideo przedstawia animatronika śpiewającego o tym, jak fantastycznie on i oglądający się czują. Też niepowiązane ujęcia jakiegoś rodzaju ogrodu bądź podwórka. Były dwie większe teorie dotyczące tego filmu. Pierwsza, że autor materiału zamordował kobietę, a ubrania, w których występuje animatronik, należały do ofiary, a dziwne ujęcia podwórka to miejsce pochówku zamordowanej. A druga, że to animatronik zamordował swojego twórcę i nagrał ten filmik. W rzeczywistości animatronik z filmiku to nic więcej niż właśnie animatronik, który przez fakt tego jak wygląda i jak się porusza, to nie odniósł większego sukcesu w swoim zamierzonym celu. A filmik miał tylko zaprezentować jego możliwości. Mimo tego, jak na to, że był zbudowany prywatnie i to w latach 2000 jest całkiem imponujący. Hey Walter. Walter. Put your dick away, Walter. To film wrzucony na kanał A-Channel 12 października 2016 roku. Jest to re-upload, bo oryginał został zdjęty z jakiegoś powodu. Materiał jest nagrany przez typowego użytkownika serwisu Reddit. Jest skierowany do kogoś o imieniu Walter. Nagrywający opowiada o swojej niezwykłej randce z dziewczyną i o tym, co robili podczas niej. A lot of them, you know what I mean? And then we decided to go and take a look at some of the jewelry at K Jewelers, and she picked out this most awesome necklace the most amazing necklace I've ever seen. And I know she wanted me to buy it for her because she kept on looking at me and kept on giving me that look, you know the look. And then we got... Na samym końcu filmiku mamy ujęcie, gdzie Redditor pokazuje domniemaną dziewczynę, związaną i błagającą o pomoc. Wideo kończy się z naszym autorem odchodzącym do kamery w stronę dziewczyny i zamykającym drzwi ze sobą. Filmik został stworzony jedynie dla żartu i przestraszenia widowni. Obey the Walrus, czyli Słuchajcie Morsa, to filmik wrzucony na YouTube 26 stycznia 2008 roku. W opisie najpopularniejszego uploadu tego materiału wrzucający twierdzi, że to nie on jest oryginalnym autorem. Wideo zawiera odwróconą i spowolnioną wersję klasycznej angielskiej rymowanki Itsy Bitsy Spider i na początku zawiera model z gry Star Fox mówiący parę pierwszych słów, a resztę filmiku wypełnia nagranie Sandy Crisp, znanej lepiej jako Goddess Bunny, trans kobiety, która w młodym wieku miała polio i nad którą znęcano się, co przyczyniło się do jej nietypowego wyglądu. Miała też karierę w Hollywood, występując w paru filmach i dokumencie o niej samej. Niestety zmarła 27 stycznia 2021 roku z powodu COVID-19. Niedługo po tym jak filmik stał się popularny, to zaczęły latać teorie mówiące, że jest to filmik propagandowy dla meksykańskiego kultu La Morsa. Filmik jednak miał na celu być tylko straszny i nic więcej. Blank Room Soup, czyli zupa w pustym pokoju, to filmik przedstawiający płaczącego mężczyznę, spożywającego coś, co wygląda jak mokra gazeta, i kiedy to robi, do pokoju wchodzą dwie osoby ubrane w kostiumy i zaczynają klepać go po plecach.
Wtedy wideo się kończy. Zaczęły się pojawiać teorie, że filmik pochodzi z Darknetu, albo że osoba w nim je resztki swojej zamordowanej żony. Dziwne kostiumy to postacie o nazwie Ray Ray, stworzone przez Raymonda Espressiego, który gdy zapytany o dziwne wideo, powiedział, że po jednym z występów na żywo z obiema postaciami kostiumy zostały skradzione, a on sam otrzymał e-mail z filmikiem. Istnieją też 3 inne filmy z tymi postaciami. Blank Room Soup 2 to prawie identyczny materiał, tylko że zamiast głaskać mężczyznę, postacie stoją po prostu przy wejściu i na koniec jedna z nich biegnie w stronę kamery i słychać krzyk. Blank Room Soup 3 pokazuje jedną z maskotek prowadzącą mężczyznę w okularach i kapeluszu spętanego sznurem, który nie jest podobny do tego obecnego w pierwszej i drugiej części. A w Blank Room Soup 4 widzimy jakieś nagranie, jak jeden z Rayów stoi w pozycji ochroniarza przed jakimś budynkiem w jakimś mieście. Jest to prawdopodobnie jakiś żart Raymonda, a ta cała historyjka o kradzieży e-mailu jest zmyślona i po prostu zabił sobie z kolegami żart. The Dawn is your enemy, czyli świt jest twoim wrogiem, to stary bumper używany przez Adult Swim w czasie od około 2005 do 2010 roku, oznaczający przejście stacji z powrotem do Cartoon Network. Cały bumper trwał około 10 sekund i wyglądał tak. Zakładam, że główny powód, dla którego ten klip jest na icebergu, jest creepypasta związana z nim, mówiącym o tym, że jednego razu, podczas nadawania zamiast zwykłego audio, była o wiele dłuższa wersja, która choć początkowo podobna, szybko zmieniła się w krzyki ludzi. Na YouTubie są filmiki zainspirowane pastą. Super Mario RPG to filmik wrzucony na kanał PKM TRN Red 7 kwietnia 2008 roku i pochodzi oryginalnie z serwisu Nico Video, czyli japońskiego odpowiednika YouTube. Składa się z pociętych klipów z filmu Metropolis, okraszonego motywem muzycznym poziomu Mushroom Forest, z gry Super Mario RPG, z tekstem śpiewanym przez program Text to Speech, opowiadającym o zawartości gry. It is the only one just for me. When I play the game, I get lost in a phase. Then I find out I'm stuck in Gino's maze. Give me frog coins, give me ice bombs, give me fried bombs, give me mushrooms, give me sea, give me star wreck, give me cookies, give me lamb lure. I want everything I need. I must play this more and more. I need to get those damn frog coins to pay off all my credit flowers. Filmik powstał jako żart, ale niska jakość materiału w tle oraz sztuczność głosu text to speech tworzy niepokojący efekt. Zanim rozpocznę tę pozycję, to chciałbym podziękować użytkownikowi Geseisia z dostarczeniem mi linku do kanału 666. Username 666, czyli użytkownik 666, to stara legenda YouTube'a, która zaczęła się od prostego filmiku użytkownika Nana825763, wrzuconego 26 lutego 2008 roku. Nagrywający wchodzi przez URL na kanał o nazwie 666. Po wyjściu otrzymuje powiadomienie, że konto zostało zbanowane. Po odświeżeniu strony parę razy nagrywający w końcu dostaje się do kanału, gdzie cała strona YouTube zaczyna się zmieniać na czerwone barwy. Autor wchodzi na parę filmików, które wyglądają makabrycznie, po czym wyskakuje zmasakrowana ręka, a filmik się kończy, sugerując jego śmierć. Materiał jest stary i miał pewien stopień wiarygodności, bo przez pewien czas użytkownik o tym właśnie niku był zbanowany. Dzisiaj, gdy spróbujemy wejść przez URL na konto 666, to znajdziemy ten losowy kanał o nazwie YNG z jednym filmikiem, który prezentuje się tak. DJ Machiavellian. Legenda też doprowadziła do stworzenia kanału o nazwie 666 z filmikami wziętymi prosto z oryginalnego materiału i opartymi na innych creepypastach. Niedawno jednak username 666 miał swój powrót. Przez pewien czas, kiedy w adresie strony jakiegokolwiek filmiku zmieniło się np. CH w części Watch na WATC, to zostałbyś zabrany do tego wideo, które pojawiło się jako jedno z dzieł użytkownika 666 w filmiku Nany. Kanał dalej istnieje, tylko że teraz zmiana liter prowadzi do innego kanału. No, wytłumaczenie do tego takie jest, za które dziękuję użytkownikowi Cairo. Kiedy osiągniesz 100 subskrypcji albo masz bardzo stare konto,
to możesz dla niego wybrać własny URL. Więc na przykład jeśli ktoś by wpisał youtube.com/Shabscraft, ta osoba zostałaby wysłana do kanału Shabscraft. Dlatego więc jeśli ktoś by wybrał URL Wathc, to za każdym razem jak ktoś by wpisał youtube.com/Wathc, to doprowadziłoby do kanału osoby, która wybrała sobie owy tag. Kanał 666 nie był powiązany z oryginalnym twórcą, to jest Nano. Cat Ghost to 13-odcinkowa seria horror z elementami komedii i ARG. Opowiada ona o 3 postaciach: Gideonie, Elonie i Nara oraz ich zmaganiach z niecodziennymi zdarzeniami w humorystyczny i nieco mroczny sposób. Seria zaczęła się w 2017 roku i dobiegła końca w 2019, a jej twórcami jest Chris Patrick oraz Alexis Ruiz. Element interaktywności pojawia się w grach powiązanych z serią. Prawie każdy odcinek ma ze sobą jedną połączoną. Pozwalają one na głębsze zrozumienie postaci oraz ich historii i na lepsze zrozumienie przedstawionych wydarzeń. Pizza Time Pizza to seria filmików będącą parodią typowych reklam telewizyjnych. Mamy tutaj takie zapewnienie jak to, że pizza je sobie z prawdziwych składników, Time pizza tastes so good. We use only real ingredients like cheese, tomatoes, and egg. że prawdziwy celebryta uwielbia ową pizzerię, I'm a celebrity. After joining the Pizza Time Pizza family, my old friends and family couldn't weigh me down anymore. Because I killed them. i że pizza, która może mieć świadomość, lubi być zjadana. I'm a real pizza, and I'm okay with being eaten. Order a fresh, large... Seria ma dosyć niecodzienną prezentację w postaci obrazków ze stoka z doklejonymi ustami i nagraniami z publicznej domeny. Seria jest stworzona przez Alexa Bale'a, znanego z teorii związanymi z kreskówkami. Ma charakter bardziej komediowy z elementami horror. Tytułowa pizzeria jest ukazywana jako kult, określenie którego nie lubię, jak twierdzę w swojej piosence. Pizza Time Pizza is not a cult. Pizza time. Not a cult. Pizza time. Not a cult. Mieli oni doprowadzić do śmierci i zaginięć wielu ludzi i wciąż szukają nowych członków. Sitting and Smiling, czyli Siedząc z uśmiechem, to seria tworzona przez Benjamina Bennetta, który, jak tytuł by sugerował, siedzi i się uśmiecha, patrząc na kamerę, bez przerwy, zazwyczaj przez 4 godziny pod rząd. Od kiedy kanał powstał, czyli rok 2013, autor dodał ponad 300 odcinków serii, co znaczy około 1200 godzin patrzenia i uśmiechania się, czyli w przykładzie 50 dni. Seria też miała kilka dosyć niecodziennych momentów, takich jak próba kradzieży na domu Benjamina, nagły płacz nagrywającego, oraz jego oddawanie moczu. Autor również tworzy serię pod tytułem Chodząc i Rozmawiając, w której robi to, co mówi tytuł i liczy prawie 100 odcinków. Agamemnon Counterpart to krótki film animowany stworzony przez Michaela Ransona i Jasona Kowaka na konkurs artystyczny Destination Imagination w 2001 roku, który parę lat później został wrzucony na YouTube przez użytkownika Vivid Telefusator. Filmik zaczyna się od ostrzeżenia. W roku 2751 pośród gruzu na pewnej niebieskiej planecie znaleziono kasetę. To, co za chwilę obejrzycie, nie pochodzi z tej kasety, to jest całkiem inne nagranie. Po czym pojawiają się nasi bohaterowie i napis Zapoznajmy się z nowym przyjacielem, a reszta filmiku jest wypełniona krzykami i dziwnymi ruchami postaci.
Żeby wyjaśnić tę pozycję, będę musiał dodać odrobinę kontekstu. A więc dnia 9 lutego 2004 roku zaginęła kobieta o imieniu Mara Murray, 21-letnia studentka pielęgniarstwa. Zginęła po własnym wypadku samochodowym zgłoszonym przez mieszkańca miejscowości Woodsville w stanie New Hampshire. Kiedy policja przybyła, Mary już nie było i po dziś dzień nie wiadomo, gdzie się udała. Mara podobno zachowywała się w dziwny sposób już przed zaginięciem. Na przykład napisała e-mail do jednej z osób w jej uczelni, że będzie nieobecna na zajęciach przez parę dni przez rzekomą śmierć w rodzinie, która w rzeczywistości nigdy nie miała miejsca. 8 lat później, w rocznicę zaginięcia Murray, kanał 112 Dirtbag dodał filmik szczęśliwej rocznicy, przedstawiający starego mężczyznę maniakalnie śmiejącego się. Choć może wydawać się to być nie za dziwnym przypadkiem, to jednak diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ 112 to numer drogi, na której rozbiła się Murray, a dirtbag, czyli śmieć, to słowo, które użył jej ojciec, by opisać jej porywaczy, jeżeli porywanie miało miejsce. Mimo tego, co mogłoby to sugerować, to mężczyzna w filmiku i zarazem oryginalny uploader nie był odpowiedzialny za zniknięcie Murray, a okazał się być jedynie niezrównoważonym starcem. Mara do dziś dzień się nie odnalazła. Największa zmiana w sprawie miała miejsce w czerwcu 2023 roku, kiedy lokalne służby podjęły się sprawdzania miejscowości Llandaff i Easton, lecz bezskutecznie. Lasagna Cat, czyli Kot z lasagną, to kanał na YouTubie tworzący filmiki od 9 listopada 2007 roku o najsławniejszym kocie kochającym lasagne, Garfieldzie. Większość filmików ma prosty format. Początkowo mamy live action remake jakiegoś komiksu o Garfieldzie, potem zostaje nam pokazany komiks, na którym był bazowany sketch, a na koniec dostajemy swego rodzaju remix sketchu, zazwyczaj w rytm muzyki stylizowany na teledysk. Kanał był głównie aktywny w latach 2007 do 2008, po czym przestał nagrywać przez 10 lat, po czym wrócił w 2017 roku z nowymi odcinkami w tym samym formacie, ale też odrobiną nowości. Jak filmik, w którym mężczyzna tłumaczy nam, w jaki sposób komiks, w którym Garfield podbija Joe'owi fajkę, zmienił jego życie. Tłumaczy to przez godzinę. I always come to this because I was a young man. I'm older now. And I still don't have the secrets, the answers. So this question still rings true. John looks up and he thinks, now where could my pipe be? And then it happens. You see it. You see, it's almost like divine intervention. Suddenly, it is there and it overpowers you. A cat is smoking a pipe. It is the man's pipe. It's John. Między tymi wszystkimi filmikami był jednak jeden trochę inny, o tytule 1-800-591-3274, który był stylizowany na trailer wielkiego blockbustera, w którym promowany jest tytułowy numer telefonu i ankieta, którą należałoby wypełnić po zadzwonieniu. Potrzebne były dwie informacje: imię i ilość partnerów seksualnych dzwoniącego. Will it take? If you call a toll-free number, the web series about Garfield will return. It's an answering machine. What do I say? What do I do? State your name and the number of sexual partners you've had. John Arbuckle, 2. Wideo miał swój payoff Sex Survey Results, czyli wyniki ankiety seksualnej, składającym się z postaci z Garfielda, otwierającym drzwi domu do manekinów, mówiących swoje odpowiedzi do pytań zadanych w ankiecie przez 4 godziny. Dining Room or There Is Nothing, czyli jadalnia albo nic nie ma, to jednominutowy filmik stworzony przez Davida Erdea, wrzucony na YouTube'a 3 kwietnia 2006 roku.
Filmik przedstawia postać podobną do dziewczyny ubranej w sukienkę, siedzącą przy stole z płomieniami za oknem w tle. Humanoid otwiera oczy, mówi coś, czego nie da się zrozumieć i wkłada głowę do miski, gdy kamera odsuwa się do tyłu. Następnie widzimy klip od tyłu i nareszcie dowiadujemy się, że to, co powiedziało to stworzenie, to nic nie ma. Film jest szeroko interpretowany jako to, co ma czekać na nas po śmierci. Nic. To, że filmik jest jakby pętlą od tyłu i do przodu, ma oznaczać to, że po śmierci czeka na nas ciągle powtarzająca się pusta wieczność. Daisy Brown to nazwa kanału utworzonego w 2016 roku. W jego opisie możemy odczytać: hej, mam na imię Daisy Brown i wow, właśnie dowiedziałam się, że mogę zrobić własne konto na YouTubie. Myślałam, że tylko celebryci z drogimi kamerami mogą. Wciąż próbuję zrozumieć, jak wrzucać filmiki i nie wiem, jak je montować. To wszystko dla mnie przytłaczające. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że będziemy mogli się zaprzyjaźnić. Opis jest pełen błędów ortograficznych i sprawia wrażenie napisanego przez dziecko, mimo że nagrywająca jest dorosła. Filmiki Daisy Brown skupiają się na jej opiece nad stworzeniem o imieniu Alan, który jest fioletowym humanoidem. Podczas oglądania dowiadujemy się o nietuzinkowym wychowaniu, jakiego doznała Daisy, ale też oglądamy wzrost i dojrzewanie Alana. I z małego dziwnego stwora Alan zmienia się w potwora, znęca się nad Daisy atakując ją, a gdy się uczy mówić zwyzywa ją, pokaże ją. Temu też Daisy dąży do ucieczki, podczas gdy wokół jej domu zaczynają się dziać coraz to dziwniejsze rzeczy. Serię polecam oglądać z napisami bądź też patrząc na załączony transkrypt. This House Has People in It, czyli W tym domu są ludzie, to bardzo masywny temat. Było to zawierające ponad 10 godzin treści wideo i jeszcze więcej tekstu ARG, produkowane przez Adult Swim. Dlatego też tutaj skupię się na oryginalnym filmiku wrzuconym na YouTube, byście poznali ton serii, a resztę powierzę wam. The Nightmind stworzył bardzo dobry filmik na ten temat, który polecam. Materiał zaczyna się od przedstawienia jakiegoś rodzaju konsoli, a następnie planszy tytułowej stylizowanej na VHS z dopiskiem Obiekt 3 leży w podłodze. Filmik jest stylizowany na nagrania z kamer umieszczonych w domu rodzinnym. Widzimy parę rodziców z ich dzieckiem rozmawiających ze sobą i jakąś osobę, zapewne Obiekt 3, leżącą na podłodze za nimi. Zdają się ignorować, po prostu kontynuować ze swoją rozmową. Dostajemy kilka innych ujęć z kamer i potem wracamy do kuchni. Potem żona zaczyna fotografować leżącą osobę i wraz z mężem zaczynają mówić o niej w lekceważący sposób. Jakby to było dla niej częste i w jakiś sposób toksyczne zachowanie. Widzimy inne ujęcie i podczas jednego z nich, z dzieckiem, widzimy jak za oknem ucieka sarna. Chwilę potem przebiega tam też mężczyzna w kostiumie przypominającym niebieskiego jeża. W tle słyszymy coś, co przypomina jakiegoś rodzaju poradnik z nieco dziwnym sposobem prowadzenia i zawartością. Jest on bardzo uważnie oglądany przez kogoś wyglądającego na babcię rodziny. Para dalej próbuje zmusić osobę do wstania z podłogi kuchni. Mąż próbuje podnieść Maddie, bo tak się nazywa, jednakże okazuje się, że ona utknęła. Po chwili Maddie zaczyna przenikać przez podłogę. W międzyczasie do domu przychodzi grupa gości, rówieśników syna pary. By pomóc im z uwolnieniem Maddie przychodzi Dennis, który zdaje się być jakiegoś rodzaju złotą rączką. Po chwili jednak para wraz z nimi zbiegają na dół, by za pomocą materaca złapać dziewczynę. Maddie bezpiecznie upada na materac, a taśma się kończy. BX1317 to filmik wrzucony na kanał Parker Wright 30 września 2015 roku. Stał się popularny, gdy opublikował go szwedzki blog Gadgets, po tym jak został on wysłany do nich przez kogoś. Osoba ta twierdziła, że otrzymała filmik na płycie DVD w liście od nieznanego nadawcy. Na płycie było napisane kilkanaście losowych znaków. Wideo przedstawia osobę ubraną w strój średniowiecznego lekarza dżumy, stojącego w opuszczonym budynku. Filmik ma na sobie czarno-biały filtr i jest określony dziwnymi głośnymi dźwiękami o wysokim tonie. Kamera porusza się lekko wokół niego, gdy on pokazuje różnego rodzaju znaki i patrzy się w kamerę.
Po przepuszczeniu audio przez spektogram możemy zobaczyć takie rzeczy jak wiadomość "You are already dead", czyli już jesteś martwy, i kilka obrazów przypominających czaszkę bądź też zwłoki. Po bliższej inspekcji okazało się, że film był nagrany w zakładzie dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów z Zofiówka w Otwocku koło Warszawy. Ogólnie kody pokazywane w filmie miały być takimi bardzo typowymi groźbami wobec rządu i opisami władzy nad światem, jaką miała mieć organizacja, która stworzyła owy materiał. Film okazał się być projektem artystycznym Parkera Wrighta i otrzymał kilka kontynuacji w podobnym stylu. Feel Good Today, czyli Poczuj się dzisiaj dobrze, to filmik wrzucony na kanał Jordan Go to Sleep 11 września 2017 roku. Film zawiera dwie postacie. Pacenkę groteskowo wyglądającego T-Rexa poplemionego krwią i dziwne, małe, fioletowe stworzenie. Na początku T-Rex próbuje nas zmotywować i pocieszyć. You're stronger than you think. Look at the map. You are here. Po chwili napotyka on wcześniej wspomnianą istotę, której się przedstawia jako certyfikowany terapeuta, a stworzenie nazywa małym i bezsilnym. You look like a very small, helpless little creature. Allow me to introduce myself. I am a certified therapist, and one of the highest names in the mental health industry. I'm here to help you. Chce mu zaoferować pomoc jako ekspert w dziedzinie psychologii, jednak kreatura nic nie odpowiada na jego słowa. T-Rex zdaje się zrozumieć, co mówi przez swoją ciszę, jednak po chwili jej przerywa, mówiąc, że jej darmowa sesja dobiegła końca i wręcza jej swoją wizytówkę z numerem telefonu. Oh, I'm sorry. Your free session has expired. Here, feel free to take my card and schedule your next appointment. Well, I'd better be getting home. I've had a pretty long day. Terapeut następnie wraca do swojego domu, pogrążonego w półmroku, rozproszonym przy światłu świeczek, z zeszytem pełnym zapisków, stołem, pudłami oraz dziwną aparaturą. Wideo się kończy myślami dinozaura o jego przyszłości. Marzy mu się jego własne biuro w poradni psychiatrycznej oraz pragnienie naprawienia swoich pacjentów i bycie przez nich naprawionym. One day, I will have my very own office in a very big clinic in a very big city. I will fix my patients and they will fix me. Filmik zdaje się być nieco humorystycznym i surrealnym sketchem, mającym na celu wyśmiać pewne aspekty psychologii i ludzi pracujących w tej dziedzinie medycyny. I to koniec. Zostały nam jeszcze 4 warstwy. Mam nadzieję, że ukończę następną część w odpowiednim czasie. Życzę wam udanego Halloween, to jest jeśli ten filmik wyjdzie na czas. No i dziękuję.